Cześć, najpierw na moment zabierzemy Was do ruin zamku Poilwasz, skąd będziemy podziwiać widok na rzekę Mozę. Później powiemy Wam o twórcy saksofonu. Kto wie, skąd on pochodził? Wiemy, wielu z Was wie. Tutaj też wejdziemy, a raczej wjedziemy. Z góry znów będziemy podziwiać widoki na rzekę Mozę. I na miasto. Szczytów będziemy zdobywać więcej. Wejdziemy też pod ziemią. Na koniec ponownie dotrzemy do kolejnych ruin z widokiem na dolinę rzeki Mozy. No to zaczynamy. Już wiecie, gdzie jesteśmy? Oczywiście Dinau i jego okolicach belgijskiej Walonii. Jest z nami Rohan. Znacie go już z odcinka 43. Zamek Poilwasz to wyjątkowy zabytek dziedzictwa kulturowego Walonii. Jest jednym z największych średniowiecznych zamków w Dolinie Mozy. Można tu zobaczyć pozostałości murów i wież obronnych oraz podziwiać wspaniałe widoki na dolinę wraz z widokiem na rzekę. Na zaciemnionym tarasie można skosztować słynnego piwa Poilwasz Emeraude. No i jesteśmy w Dinant. To tutaj urodził się w 1814 roku Adolf Sachs, a dokładnie Antoine Joseph Sachs, belgijski budowniczy instrumentów muzycznych. Kiedy miał 2 lata, wypadł z okna z pierwszego piętra i rozwalił sobie łeb. W wieku 6 lat przypadkiem wypił kwas borowy. Mając 9 lat spadł z urwiska i połamał nogi. 11 lat zaraził się odrą i był w śpiączce przez 9 dni. W wieku 14 lat połamał rękę, bo mu się zaklinowała w drzwiach od karety. W wieku 19 lat dostał cegłą w głowę z wysoka. 23 lata otarł się o śmierć pijąc zepsute wino. A kiedy miał 29 lat skonstruował saksofon. Miał na imię Adolf Sachs. Możecie przysiąść sobie na ławeczce i zrobić pamiątkowe zdjęcie z Adolfem. Tuż za nią mieści się jego muzeum. W 1858 roku został kierownikiem klasy saksofonu przy konserwatorium paryskim, gdzie nauczał przez 13 lat. Zmarł w roku 1894. Został pochowany w rodzinnym grobowcu na cmentarzu Montmartre w Paryżu. Ja nawet nie miałem pojęcia, że istnieje tyle różnych rodzajów saksofonu. W mieście roi się od monumentów saksofonów, usytuowanych w różnych miejscach. Jest to też nie lada gratka dla turystów. Na moście Charlesa de Gaulle'a przy każdym z nich widnieją nazwy wielu krajów, głównie europejskich.
No to my też idziemy na górę, a raczej jedziemy, Wjazd jest płatny. ale niedużo. Jedziemy oczywiście do dominującej nad miastem Cytadeli. Oczywiście nie mogło zabraknąć chwili na robienie zdjęć z widokami na miasto i rzekę. O tym moście też za parę chwil wam opowiem. Wybudowano ją w XI wieku. W 1703 roku została zniszczona przez francuskich żołnierzy. W 1820 roku odbudowana przez wojska holenderskie. Podczas I wojny światowej służyła jako twierdza obronna. Walki toczyły się zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz Cytadeli. W tej chwili służy jako muzeum broni oraz historii. Poznacie też tutaj historię Dinan na przestrzeni wieków. Dobra informacja dla właścicieli psów. Wasze psy są tutaj mile widziane. Robimy sobie fotki, ale nie zapominamy też o Was. Łukasz właśnie poszukuje magnesu. Przyszedł czas na konkurs. Uwaga! 3, 2, 1. Jeśli ktoś z Was chce ten saksofon przyczepić na swoją lodówkę, proszony jest na Facebooku tędy i tamtędy w poście konkurs Dinan o zostawienie odpowiedzi w komentarzu. Pierwsza osoba, która prawidłowo odpowie, otrzyma magnes. Tymczasem my zmykamy do hotelu. Czas co nieco zjeść. My wybieramy wołowego styka o nazwie Chateaubriand w towarzystwie frytek, sałatki oraz sosu pieprzowego, a Rokan wraz z gorącym talerzem dostał pieczonego okonia morskiego. Przyszła pora na chwilę relaksu w hotelowym basenie. Basen był ok, ale woda niestety za ciepła nie była. W saunie też zimniej niż przy kaloryferze w zimie. Do tego drzwi od niej się nie domykały. Podobnie z jacuzzi. To zimno odbierało chęć kąpieli.
Zaleta była taka, że nasz hotel położony był w przepięknym lesie, co zachęciło nas do wieczornej przechadzki w jego okolicach. Belgijskie Ardeny to taka ostoja relaksu dla Belgów. I nie tylko dla Belgów. Zawsze roi się tutaj od holenderskich tablic rejestracyjnych. Cóż, nie dziwimy się. Holandia jest niestety płaska, więc też przyjeżdżają w Ardeny. Jest nawet wklęsła. Ty chyba chcesz, by nam Holendrzy zrobili zakaz wjazdu. Zawsze mamy alternatywę. Niemcy też tutaj przyjeżdżają. Z tego miejsca blisko także do parku Dinant Adventure. Zwolennicy wszelkich rodzajów wspinaczek górskich koniecznie muszą tutaj przyjechać. Nie zapominajmy także o miejscowości Lew z drugiej strony miasta. To tutaj znajdują się browary słynnego piwa o tej samej nazwie. W pubach jest możliwość jego zamówienia prosto z beczki. Nie zapominajmy też o słynnych ciasteczkach z Dinant. Te znajdziecie tutaj bez trudu. Czas uciekać spać. Jutro też jest dzień. Oby było więcej słońca niż dziś. Rochelle Bayard to skała iglasta o wysokości 35 metrów. Nikt nie pomija tego miejsca, by zrobić sobie kilka zdjęć. Tylko zaparkujcie nieco dalej. Tutaj nie ma miejsca na parkowanie. Nasze auto też za wiele miejsca nie miałoby przejechać. Warto też znaleźć czas na rejs po rzece Moza. W lipcu 2021 roku Dinant nawiedziła wielka powódź. Woda szturmem zalewała ulicę, powodując duże straty. Na szczęście nie było ofiar śmiertelnych. Wracaliśmy wtedy z Wiednia. Nasz samolot zaczął zniżać się do lądowania i naszym oczom ukazał się ogrom rozlewisk. Były naprawdę duże. Podczas I wojny światowej, w jednej z potyczek między żołnierzami niemieckimi a francuskimi, ranny został młody francuski porucznik Charles de Gaulle. To właśnie jego pomnik widzieliście przed chwilą. A ten saksofonowy most tuż po wojnie nazwano jego imieniem. Nie musimy chyba dodawać, że był on także prezydentem Francji. Mówiliśmy na początku filmu, że zejdziemy pod ziemię. Jesteśmy w grotach Dinant. W różnych recenzjach znajdziecie komentarze, że to mało ciekawe miejsce, że atrakcja nieadekwatna do ceny, że problem z parkingiem itp. To wszystko raczej opinie tych ciągle niezadowolonych. Cena jest niska, parking jest co prawda mały, ale bez problemu można zaparkować na ulicy i to za darmo. Dla nas to całkowicie niezrozumiane opinie, a prawdziwego turystę cieszą zarówno rzeczy małe, jak i duże. Jaskinia ta została odkryta przez przypadek. W 1904 roku podczas budowy linii kolejowej robotnicy zobaczyli dziurę w ziemi i odkryli jaskinię. Nazwano ją La Merveilleuse, czyli cudowną. Te duchy to my oczywiście.
Troszkę żeśmy się najeździli, by znaleźć drogę do kolejnych ruin. Nawigacja już nam nie pomogła. Ta z Google także nie do końca, no ale wskazała drogę, a raczej ścieżkę w lesie. No dobra, idziemy. Co będzie, to będzie. No i było. Najpierw przywitał nas ten zwisający, tańczący do naszej kamery gość tuż przed wejściem. Dobrze, że Łukasz go zauważył, bo ja, znając siebie, jeszcze bym go niechcący połknął. Wszak wisiał na wysokości ust. Ruiny zamku Krybikar można zwiedzać swobodnie przez cały rok na własną odpowiedzialność. Zamek został wybudowany pod koniec XI wieku przez Gottfrieda z Namur. Natomiast jego syn, Henryk Ślepy, kazał wybudować wokół niego ciężkie mury. Stanowił ponadto doskonałą twierdzę przed oblężeniem mieszkańców Lierz. Historia jego oblężenia sięga XIV wieku. Na przestrzeni lat rozbudowywano zamek na coraz większe potrzeby ochrony. Całkiem sporo informacji na ten temat znajdziecie w internecie. My jedynie przytoczymy jeszcze pewną legendę. Ponoć w bitwie przeciwko mieszkańcom Lierz w 1430 roku 3 rycerzy broniło zamku do granic możliwości, ale zginęli w bitwie. Wtedy ich kobiety same chwyciły za broń i rzuciły się do walki. Gdy zobaczyły, że wszystko jest stracone, założyły długie, białe szaty, wspięły się na balustradę i zeskoczyły na dół, trzymając się za ręce. I to już koniec naszej wycieczki do Dinan. Rohan robi sobie ostatnią sesję zdjęciową. Przy okazji pozdrawiam wszystkich z Afganistanu, którzy oglądali nasz film. Jeszcze na chwilę zerkamy na rzekę Mozeł i czas wracać do domu. Do następnego. Janek Łukasz. oraz سلام جان لوکاس دواړو ته سلام تاسو نه ډیره زیاته مننه کوم چکر ډیر خو خوند وکړو او ماته خپل ډیر خو خوند واغوستو ډیر ښه ذهن ته مې چکر ووالو او په اخره کې بیا هم تاسو دواړو ته سلام او ډیره زیاته مننه خوشحاله اوسئ